Michał Dudkowski, frajer z wielkich snów. Nalepki, uśmiech na słodycz pustych słów. Myślał, tu postawię swój cholerny raj, a wbił go w bagno ten filipiński kraj. Kasa lała się strumieniem w piach i pył. Majster z uśmiechem z jego marzeń kpił. Został fundamentem krzywym jak ich rząd, więc wkurwiony w sieci zrobił własny sąd. Hej, Filipiny, wasz jebany raj, gdzie zaprawdę Dudkowskiemu grozi kraty z kraj. 12 lat za parę gorzkich zdań, a skurwysyny w willach liczą skradziony hajs. Dzień dobry w kolejnej części z naszej budowy na Filipinach. Mamy część numer 3 z listopada i jest poranek. Nie taki poranek, bo byliśmy w sądzie rano, więc kurde, coś mi tu paruje, wiecie? Zobaczmy, co dzisiaj robią. O, Jelin kamerę zostawiła. O. Zaczęli robić plastrowanie tutaj od przodu i będą robić ściany. Ściany między apartamentami. Tutaj kończą jeszcze spawanie na dole. A tam Jerlin i Agnes, która wróciła z wojaży. No. Pójdziemy zobaczyć dalej. Zaraz zajmiemy się siłownią, ale najpierw zobaczymy, co tam, jak tam wygląda ogrodzenie. Good morning. O, zobaczcie. Zostało takie pręty wypuszczone. Co drugi słupek. Raz, dwa, trzy, cztery. 4 słupki. Tu będą pręty wbite do tego. One będą poniżej tak naprawdę gruntu, więc ich nie będzie widać. Ale ogólnie fajnie. Dzisiaj trochę pogoda przypieka, powiem wam. W cieniu jest 30 stopni. Ale prace się posuwają. Pójdźmy zobaczyć, jak to tam wygląda na dole, ich cementowanie. Ja musiałem założyć czapeczkę, żeby mi nie spaliło mojej łysej bani. O. Tutaj widzicie, macie layout do tego. Tu mamy cemencik i zabieramy się za zewnątrz. I tutaj druga część. A basen z drugiej strony. Sprawdzają w tej chwili poziom, dokąd jest. Takie profesjonalne narzędzia mamy. Rurki z wodą zaawansowane do właśnie mierzenia poziomu. Co tam poziomica? Nie zawsze da się jej używać. Tak? Słuchajcie, w czapce trochę mi dziwnie, bo nie widzę, czy mam coś nad głową, czy nie. Dobra, jesteśmy na piętrze. Tutaj rurki odpływowe, jakaś rękawiczka spadła. I ile tutaj zrobili? Mamy godzinę w ogóle 11:30, jeszcze pół godziny do połowy dnia. Good morning. Ściana powstaje. Trochę porozbierane. Trzeba uważać, na czym się staje, oczywiście. O. I tutaj. What's up? The consultant is in Thailand, so not available, but arrived this Saturday. The swimming pool consultant. Okej. I tutaj pierwsza łazienka już powstaje. Widzicie, używamy troszeczkę mniejszych pustaków na łazienkę. 4-calowych. 4. A między tutaj pokojami grubszy. What? Słuchajcie, powiedzcie mi, nie za daleko jest od tego? Trochę za daleko. Gawas ang pipe. Nie skomentuję wszystkiego, ale w zależności gdzie są i kto robi, to
Tak to wygląda. Tutaj na przykład są w środku. A tam wystają. Nie wiem jak to zrobią, ale mają być zrobione porządnie. Będą kuć najwyżej. Tutaj kawałek łazienki kolejnej. Metrowe drzwi. Jest ok. Zachowane jest jeden pustak, tak. Tam też. No, wygląda wszystko na razie ok. Zobaczymy jak to dalej. Teraz trzeba ich pilnować, bo wiecie, później to rozwalać to jest kurde sztuka. Zobaczcie jeszcze jak wygląda tutaj metal połączony, o, żeby wszystko pracowało razem. A tam sprawdzają jeszcze przed wylaniem, żeby wszystko się zgadzało na dole. She received the money. No, I tell you, I know how. A i nie wiem, tak jeszcze wam powiem, bo pamiętajcie, ci co dłużej na mnie oglądają, to wiedzą, że swojego czasu konto bankowe z Revoluta nie mogłem wysyłać pieniędzy i coś mi odblokowali i przechodzą. Przed chwilą wysłałem 40 koła do Agnes peso i przyszły jej w 15 minut. Więc chyba im tam się, nie wiem, zresetował może limit moich pieniędzy do przelewów, czy nie. Ale ile minęło? Jakieś 4-5 miesięcy nie mogłem wysyłać. Oczywiście nie dostałem żadnej informacji, że odblokowali, nie dostałem żadnej informacji, że kiedy odblokują. Po prostu spróbowałem wysłać i przeszło. Ach, te pieniądze. Wszyscy sprawdzają, skąd je masz, gdzie je masz i co z nimi robisz. Dobra, widzimy się później, jak skończy się przerwa, jak coś nowego idziemy na siłownię ogarnąć. Najlepszy sposób, żeby wnieść na górę te pustaki, to jest po prostu ich wniesienie na własnych nogach. 2 do ręki, 3 osoby i wszystkie halobloki są przeniesione. Tada! 1, 2, 3, 4, 5 line. Look here. Ta-da! Da się? Idealnie? Zaraz powiecie, że a dlaczego tej białej pasty? Słuchajcie, to i tak będzie zakryte. Chciałem zobaczyć po prostu jak to będzie wyglądało z i bez. Jako, że nikt nie umie tutaj nic robić. Popatrzcie. It's worse, see? Ale już tego nie skomentuję. Nie można być idealnym, jak się jest we wszystkim dobrym. Oh, that. Cute. I don't know, co to jest. It's from the tree. That's board. Tą szybę trzeba wyczyścić. Ok, spójrzcie na mnie. Cały się spociłem, tylko kilka razy kucając. Dobra, pokażę wam później, jak to wszystko się zmieniło. Clean area here. Mamy zbiornik napełniony w 3/4, pierwszy. Jeszcze 2. Podejrzewam tak naprawdę, że to wszystko było chyba przez filtr. Filtr po prostu się zapchał, ten żółty. Nie wiem do końca, czego to wina taka bezpośrednia, ale takie jest moje podejrzenie, bo teraz woda cały czas leci. Tylko wiecie, najgorsze jest to, jak dopuściliśmy do tego, żeby 6000 litrów zużyć. Nie da się zużyć 6000 litrów. W 5-osobową rodzinę to kurde miesiąc jest, ale nie dłużej. No ale tak to wygląda. Widzę, poprawka mała jest, bo już widzę, że spieprzyli odległość stołu do siedzenia. Nie chcę im teraz przeszkadzać, ale popatrzcie się, stół jak daleko jest. On nie może wystawać od tego.
Zaraz Ramon przyjdzie, to będzie trzeba poprawić. Bo te pręty, co widzicie tutaj, te trzy tutaj, to są pręty pod stół. Ale stół jest za daleko od siedziska. Jak Ramon tam wymierzy, to mu powiem, że mówiłem 40, 50 plus 25. A tu jest więcej, dużo więcej. Po przerwie wracamy, ale zanosi się na deszcz. Zaczęło kropić, a ja z tą kamerą nie mogę być na deszczu. I trochę tak wieje. 2 pracowników mniej. How many today now, employee? 16. 16 pracowników rano. It's start raining. So you can get if someone, don't can work, you can clean. Więc o tyle dobrze, że muszą mi siłownię teraz posprzątać, więc jak nie mają coś robienia, jak nie mają czego robić na deszczu, to będą na siłowni sprzątać. Dobry wybór, co? Jakbyście mieli do wyboru siłownię albo cementowanie, to chyba lepiej. Baby, we need mop, wipes. We need mop, wipes, Fajnie, jak zdejmą rusztowania, to tam będzie fajnie na górze wyglądało. Wiecie? Woda na szczęście już nam nie zagraża. Wszystko działa jak na razie. Tutaj wszystko jak na razie działa. Chociaż też tam niby ciśnienia nie ma. Jestem ciekawy dlaczego. Widzicie, jak wolno leci? Czyli pewnie na górę nie poleci. Jeśli chodzi o tą część tutaj, tu gdzie będzie pomieszczenie elektryczne i wszystkie filtry, to na razie wstrzymałem się z robotą, ponieważ tutaj wyrównywaniem tego całego, ponieważ będzie tu i tak budynek stał, więc będzie jeszcze dużo robienia. Na razie budowa przerwa. Słuchajcie, bo pada deszczyk, jak widać, więc wszyscy pracownicy, którzy pracują na zewnątrz, idą pracować do środka. Leje i zapowiada się, że to szybko nie przestanie. Ze względu na pracę na siłowni, to dzisiaj mało nagrywałem, ale przed chwilą skończyliśmy rozmowę z pracownikami, pożegnaliśmy ich, podziękowaliśmy za pracę, pokażę wam, co zrobili. Jeśli chodzi o siłownię, no to wyłożyliśmy, trochę zamknięta jest, ale wyłożyliśmy całą matami, prawda? Przestawiliśmy tutaj już schody na przykład, które tutaj są, nie wiem, czy je widać, schody są już w stronę basenu. Poprawili, tak naprawdę skończyliśmy już matowanie i przygotowania, wszystko do wylewania cementu, jeśli chodzi o basen. Poprawili tutaj nogi stołu, który ma być. Tutaj mają być nogi stołu. Tu będzie siedzenie, będą nogi stołu. Mam nadzieję, że odległości nie spieprzyli. Mam taką nadzieję. Albo najwyżej upierdolę nogi. Ale co tam. Jeśli chodzi o górę, no to dalej kontynuują oczywiście ściany między pokojami i ściany od łazienki. Z tych nowości, no to zaczęli robić ściany między pokojami na balkonach. Tutaj widzicie. Wycementowali ten filar, zrobili ścianę, no i taki będzie balkon. Dosyć duży tak naprawdę. Problem tylko w tym jest, że taka różnica mała, że tutaj jest mniej, nie, tam jest mniej niż tutaj. Nie wiem dlaczego, ale tak jest. I tutaj tak samo mogliśmy zrobić jakieś zawody, co prawda, z tym wszystkim. Tyle zrobili, jutro skończą na pewno. Tu też będzie ceiling, będzie światło dla każdego pokoju. Wszystko idzie powoli do przodu. Takie zmiany widać cały czas. Dzisiaj jestem zadowolony. Było 19 pracowników, tam po przerwie chyba 1 czy 2 się wysypało.
Pomogli mi obrócić bramę całą. Powiem wam, że wszyscy pracownicy byli nad tym. Każdy przy jednym słupku, no bo to waży i waży. Tutaj widzisz, kuja przygotowuje sobie, szuka na naszej działce trochę jedzenia. Tutaj też skończyli ogrodzenie. Teraz przygotowują zbrojenie pod, tutaj będzie beam, będą formy. Przygotowali trochę form już. Będzie tak to wyglądało. Tutaj to, co widzicie, to będą właśnie te wsporniki. No i tak do końca. Więc jutro pewnie zaczną wylewać, jak dobrze się uda, jak skończą wszystkie formy. A więc tak myślę, że pół dnia będą robić formy, a drugie pół dnia będą wylewać i skończą wylewanie całego BIM-u, no i będą szli w górę. Zostało im jeszcze 10 dni do przyjazdu Briana. W ogóle rozmawialiśmy z architektem, bo dostaliśmy plany na budowę naszych apartamentów 103 i 107 metrowych. Nie pozwolenie na budowę, tylko plany budowlane, które pewnie jutro albo pojutrze zaczniemy zgłaszać o pozwolenie. Bardzo profesjonalnie, bardzo fajnie pogadaliśmy. Powiedział nam kilka rzeczy takich odnośnie budowy. Też powiedział, że w tej cenie tych planów przyjedzie kilka razy na budowę, żebyśmy powiedzieli, jak przygotują na przykład do podłogę, zbrojenie, to żebyśmy do niego zadzwonili. Wtedy przyjedzie i sprawdzi, czy się wszystko zgadza. Więc troszeczkę opóźnienie jest, bo miało to być koło ze 2 tygodnie temu, 10 dni temu, ale jest wszystko. Jest wszystko podpisane przez niego, teraz musimy zebrać pozostałe podpisy, tak? Od straży pożarnej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Parę rozwiązań jest innych. Dużo lepiej jest i profesjonalnie zrobione te plany tamte, niż tych budynków, powiem wam. Mimo że on też się podpisywał, ta sama osoba, ale widać, że profesjonalnie. W ogóle powiedział nam odnośnie tych stali, że te stale, jak jest biała, to ma mniejszą, jak dobrze zrozumiałem, twardość czy odporność. Żółte są twardsze niż białe. Białe, nie wiem czy to jest twardość, czy coś jakoś się nazywa, 33, 32 i powiedział, że lepiej używać 40, które są po prostu mocniejsze. No i chyba dzisiaj to już tyle. No jest wieczór, my wracamy sobie do domu już, gdzieś jakieś śniadanko. Śniadanko powiecie, no tak, ja jem śniadanie na kolację, prawda? A kolację na śniadanie. Nie, kolacji nie jadam. Więc z tego miejsca widzimy się już jutro. Jutro piąteczek, piątunio. Dzień dobry w kolejnym dniu na budowie. Powiem szczerze, dzisiaj pospałem sobie jak tralala, bo musiałem przygotować na dzisiaj film dla was oczywiście z budowy. Co tu się dzieje? Good morning. Hi. Słuchajcie, to jest nasza siłownia. Skończona. Skończona siłownia. Już pierwsza maszyna stoi. Good morning. Lily jest z nami. Tutaj o tym mówią. Jest dobrze. I tak to się prezentuje z tej strony. Jeszcze mam taką zamianę, jako że jest tak dziwnie. Połączę, pomiksuję żółte światło z niebieskim światłem, tak żeby wszystkie wyglądały tak samo. Widzicie, brama jest teraz tutaj, więc możesz sobie trenować do lustra. Jeszcze odległość tutaj będę musiał prawdopodobnie troszeczkę zmienić, ale tu jest lustro, tu jest brama, gdzie będziemy sobie wyciskać. Jeszcze oczywiście kolejna sprawa, to oczywiście, słuchajcie, trzeba bieżnie jeszcze wziąć. How many I have to small?
Wait, I need to go out a little more. Okay. Oh, perfect. Yes, perfect. Perfekt. Teraz mamy i bieżnie, i schody tutaj. A dlaczego schody tutaj, możecie się zapytać? Dlatego, że tu mamy gniazdko, słuchajcie. I można je podłączyć do gniazdka tutaj. O. Słuchajcie, budowa, tak jak widać, kuja coś tutaj wiercił, ale nie wiem co. Baby, Zelin, ask what he doing here. Where? No, with the... What The what? Oh, you see, he know, you don't know. That one for the cement will stick. A, robił dziury, żeby można było potem plastrować. So it will stick to the wall. Ja. No i dobra. A i nasz tutaj parkour jest tutaj oczywiście. I tam prawie już skończyli. Patrzcie, wstałem i skończone ściany po jednej i po drugiej stronie. Jeszcze jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta. Jeszcze 6 ścian. I mamy perfekt. Ja muszę odwieźć tutaj rodziców, ale podejrzewam, że już tanki są wszystkie pełne, bo nam wyłączyła się ta pompa i ciśnienie się zmniejszyło. Dziwne, co? Ale tak to wygląda. Siłownia działa i wszyscy budują, słuchajcie, bo tutaj robią te ściany, a na górze robią ściany po bokach i z tyłu, i łazienki, i w ogóle. Halobloki przyjechały właśnie. Pięknie. Halobloki przyjechały. No i tutaj formy się robią. Można powiedzieć, że dzisiaj to ja nie jestem potrzebny na budowie, bo wszystko działa bez zarzutu. Zarzut, nawet wszyscy pracownicy są. Dzisiaj jest 20 pracowników. Pięknie. Zobaczmy, jak to tutaj wygląda. Formy przygotowane. Druty wystają. To dobrze. O. Z tej strony. Jeszcze trochę im zostało. Ale jest dobrze. Jest dobrze. Nie ma co narzekać. A ja... Widzimy się później. Jak coś się zmieni, potem pójdziemy, obejrzymy sobie dokładnie. Na razie taki wstępny plan. Dzisiaj piąteczek, piątunio, kochany. Dzień lizania... Czego tam? A. To nie ten blag. Jak nam się ogląda nasze perypetie na budowach, słuchajcie. Bo jestem bardzo ciekawy. Przed chwilą się stało znowu coś, co się nie powinno stać. Rano się obudziłem, znaczy rano, no o 10 i nie było. I było słabe ciśnienie wody. Jest godzina 13:30, wody już w ogóle nie ma. I nikt na to nie wpadł przy tylu osobach, że dlaczego nie ma wody, dlaczego nie ma ciśnienia wody. Ja mówię, jak to kurwa możliwe, że przez tyle godzin nikt się tym nie zajął. Ja to wiedziałem, że jest problem. Jerlin powiedziała hydraulikowi, ten coś tam zrobił i nic. Okazało się tak naprawdę, dopiero ja do tego doszedłem, że nie ma prądu w pokoju na wodę. I się pytam, kto tu coś dotykał, kto tu coś robił? Bez mojej wiedzy. Wiedziałem, wszystko co jest robione na budowie musi być pod moją wiedzą. Ja muszę wiedzieć, którędy on podłączył rurkę, którędy on zrobił to czy tamto. Okazało się, że bezpiecznik się wysypał, ale nie przełączył samego switcha. I wystarczyło włączyć i wyłączyć przełącznik. A ja mówię, gdzie macie jakiś miernik? Nie mają miernika, kurde. Podstawowej rzeczy, kupowaliśmy miernik, więc albo zgubili, albo ktoś zajebał, albo nie mogą znaleźć. No mniejsza z tym. Zobaczcie, jak budują. Powstają kolejne ściany, dzisiaj trochę szybciej. O. Tam powstaje ściana. Tu już jest jedna, tu jest druga, tam jest trzecia. Będą zaokrąglone, tak? Tutaj kuja maluje wodoodporną farbą, Concrete Band to się nazywa. Wcześniej już malował, ale przerwał, bo musiał robić coś innego.
Już przyszły wszystkie halobloki tak naprawdę na łazienki, więc teraz jest tam łazienka budowana i tam. Tutaj jeszcze jest robiona. Więc ogólnie wszystko idzie do przodu. Tutaj basen jest skończony, czeka na poniedziałek, za 2 dni pojutrze przyjedzie, będą wylewać. Więc w tym vlogu zobaczycie, jak jest basen już wycementowany. Spadnie deszcz, to będzie można się kąpać. No i tutaj jeśli chodzi o budowę, no to kończą formy, już są formy zrobione i pewnie kończą jeszcze formy, widzicie? Jeszcze łączą między sobą jedną i drugą formę na górze. Więc wszystko fajnie. Tutaj widzę, kuja nosi. Raz, dwa, po trzy. Po 3 pustaki nosi. Więc ogólnie fajnie. Powtarzam się chyba, co? Mamy 2 specjalistów od cementowania. Dzisiaj o tyle fajnie, że jest 20 pracowników, więc prace idą do przodu bardzo szybko. Ja idę polatać dronem dla Was. Przyjechał dudkowski frajer z wielkich snów, nalepki, uśmiech na słodycz pustych słów. Myślał tu postawię swój cholerny raj, a wbił go w bagno ten filipiński kraj. Kasa lała się strumieniem w piach i pył, majster z uśmiechem z jego marzeń kpił. Został fundamentem krzywym jak ich rząd, więc wkurwiony w sieci zrobił własny sąd. Hej Filipiny, wasz jebany raj, gdzie zaprawdę Dudkowskiemu grozi kraty z kraj. 12 lat za parę gorzkich zdań, a skurwysyny w wilach liczą skradziony hajs. Napisał wprost, jak wydymali go, ostrzeg innych, uważajcie, to jest dno. Myślał, że sumienie ruszy w kimś na dnie, a ruszyła tylko prawnicza gnida w tle. Przyszli z papierem, śmiali mu się w nos, za cyberliber masz tu w dupę cios. Brawo. Ok, zobaczmy, co dzisiaj zrobili. Pójdziemy najpierw na ogrodzenie. Która jest godzina? Za 7 minut koniec pracy. O, tu już zalane widzę. Ładnie. U. Zalane. Ile jeszcze im zostało? Pytanie. Tu całość czy nie całość? Tu jeszcze jest te zalane. Całe zalali. O. To mamy zrobiony, powiedzmy, beam poziomu 0, tak? To jest poziom 0. Jeszcze do tego coś tutaj palą. Jeszcze 2 metry, ale dobrze. Powinni się wyrobić przed przyjazdem Briana. I think it's finished before Brian arrive. Tak to wygląda. Więc tutaj teraz będziemy mogli tą część wyrównać i zasypać. Tak naprawdę, żebyśmy mieli placyk. Ale to jeszcze pomyślimy o tym dalej. Idziemy dalej zobaczyć, co dzisiaj zrobili. Mamy zaraz zebranie pracowników. Pójdźmy na apartamenty w takim razie. Popatrzcie się. Oni już się wpisują, a jeszcze jest 5 minut do końca pracy. Nie rozumiem tego. Ja bym pracowników zwolnił. Tak? Tu widzicie, mamy ściany. Jedna ściana. Druga, trzecia i 4. ściana. Dzisiaj zostały pomala. Today paint the neutralizer using? Yes. And this it's primer. Na pewno zrobili to, jak zobaczycie na ścianę, macie 2 kolory. Jeden to jest neutralizer, wszędzie miał OK. In the meeting you must ask Reggie what today make the painter. A, zobaczcie sobie, że gniazdka zabezpieczyli i podkręcali. Chyba wzięli sobie do serca. Can you explain me why signature is 5 minutes before end of the work? Yes, but it's still 5 minutes.
Chodźcie jeszcze na górę, zobaczmy. Oh, now it's problem to go up. This is more problematic. Tak. Idziemy na górę zobaczyć, co tam jest zrobione. O, mamy już łazienkę w pierwszym pokoju. Chodźcie zobaczyć. Jest pierwsza łazieneczka. Tutaj pięknie. Łazienka. Łazienka jest tutaj. It's here. O. Oczywiście jeszcze troszeczkę zostało do góry. Idziemy dalej. Jesteśmy w salonie. W salonie. Tutaj trzeba uważać na głowy. Druga łazienka. Jak wygląda druga łazienka? Ho. No też. Jako tako można powiedzieć. I jeszcze trzecie. Trzeci pokój. No trzeba to nazwać pokój, tak? No takie studio jest. 25 metrów kwadratowych, no to studio. No i tyle. No i dobrze. Więc powoli zaczyna to jakoś wyglądać. My idziemy na spotkanie z pracownikami, nie będę ich nagrywał. Może nie chcą. Zostało nam 2,5 minuty do końca pracy, więc muszą teraz zrobić zeznanie, nie? O, już wszyscy czekają. Ok, spotkanie się skończyło na dzień dzisiejszy, to chyba tyle, jeśli o to chodzi. No zaczynamy powoli wykańczać się apartamenty na dole, powiem szczerze. I tak, no nie wiem, co wam powiedzieć, kurde. Nie wiem. Wiem, że już chcą, żebym kupił te futryny, znaczy te, no, door jamb. Ościeżnice? Ościeżnice do drzwi. To chyba po polsku tak się nazywa. Więc jutro pewnie pojedziemy zamówić ościeżnicę. Drzwi będą takie masywne jak u nas w domu, ale uznałem, że bardzo ciężko im robić jednokolorowe, kłaść farbę, więc zrobimy po prostu lakierowane. Lakierowane i będą wyglądały jak drewno. To oczywiście to jest, wiecie, drewno, więc zawsze potem będzie można je przemalować, przeszlifować. Kawał drewna. Powiem wam, że takie jedne drzwi metrówki to ważą z 60 kg. To nie takie kurde gówienko jak mamy w sklepach, tylko z solidnego, stałego drewna. Dobra, na dzień dzisiejszy to koniec. Jutro sobota, dzień wypłaty. Do zobaczenia za parę sekund. Dzień dobry w kolejnej odsłonie naszej budowy, w kolejnym dniu. Come on, Jelen jest ze mną, bo dzisiaj się czegoś nowego nauczyła. What you learned today? I learned today about the setup of our water. Czekaj, bo kamera widzi mnie, a ja chcę, żeby widziała ciebie. Bear with my English, since my English is not that Your good. English is perfect. My English is sucks. So this is how it looks like now. So this is from the water source in Valencia, filtered, and then going to tank. This pipe going up tank. to the tank. Aha. Then after the tank, it will go in. This one in here. This one. It will go in this motor pump. Aha. Then this motor pump, this is for our. We have two motor pump. We have this and that. Yes. And then this motor pump and water pressure is for our house. This, yeah? Yes, this. So Okay. this is the Okay. off and on for our house. Okay. And then the second one is for the apartment. This is the on and off. This one and that one. Okay. And what happened if And- one pump is broken? And what happened if one pump is broken? I already discussed it to him. So we have here the jet valve. Now it's closed or open? Now it's closed. What's the pressure in here? In bar. Oh no, it's going down. It's like 2.3, 3.5. Okay, and there? 3.5. And there? Oh, Reggie is here. Good afternoon. And in here is 4.4. It's 5. Here is 5 and there is
Okej. 4.5. No dobra, słuchajcie, zrobiliśmy taki malutki rozdzielacz, tak żebyśmy w momencie, kiedy będzie jedna pompa uszkodzona, my możemy zakręcić tu, prawda, i odkręcić te So you understand? kolej, żeby było z jednej pompy szło na dom i na ten. Tak, ja... If this is broken, then we will just open so it will supply to our house as well. Słuchajcie, to taka malutka zmiana, na razie testujemy, bo cały czas jest taki problem, że wiecie, nie chcemy mieć takiej sytuacji, że nie będziecie wody mieć przez chwilę, więc teraz mamy powiedzmy podwójne zabezpieczenie, że jeśli jedna pompa się popsuje, nie wiem, zbiornik ciśnieniowy czy coś, to będziemy mogli zakręcić jedno i odkręcić, puścić z domu na przykład na resort albo w drugą stronę do czasu naprawy, tak? W każdej chwili możemy odciąć, powiedzmy jedną pompę, odciąć o właśnie się załączyła pompa. Słuchajcie, jak widzicie plastrują ściany. Plastering two people plastering here, and one also is mixing, and after is they are fixing that thing there because it's like when they pour in, so it's like more than normal. So they remove. Aha, dobra, no to tam naprawiają, bo tam jest coś nie tak ogólnie. Tutaj jak widzicie kończą plastrować jedną, drugą, trzecią, czwartą, więc some hollow block putting there or not? Yeah, they are filing the hollow blocks. Tak, tu, tam na górze jeszcze robią The ściany. second bedroom level, second bed level. Okej, a how is the fence? What doing on the fence? Co robią na ogrodzeniu? They are digging for the support. Can you show me? There. A tutaj wykupują na podstawy Only two left. e, The other one how many, is not there. ile hole totally? 3 all in all. Why not 4? There is the fourth one. As of the moment, they only 3. Now they are digging for the fourth one. Słuchajcie, no mamy trochę roboty, widzicie, a to wykopać to jest ciężko, o. Tyle sobie zobaczcie, jak to tam, tutaj sobie zobaczcie, o. To będą supporty, sporniki do tego. No to bez koparki to trochę im zajmuje, prawda? Dzisiaj skończą kopać. Jedna osoba Good afternoon. Oh, it's a lot of stones there. Słuchajcie, dużo teraz nie będę nagrywał, bo on tam tyle kuje, że nic nie słychać. Pokażę wam, jak wygląda tutaj. Mati, nie biegaj tutaj. Nie wolno tu biegać. Pokażę wam, jak tutaj to wygląda. Tam na razie nie podchodzę, bo będzie mi na głowę leciało, jak on będzie kół. Tutaj przygotowują na piasek. Tu mniej więcej z tyłu jest prawie skończone, jeśli chodzi o wodę i kanalizację. Widzisz, odpływy są wszystkie zrobione. To będzie rynny są pomalowane, część na razie. No i tutaj odpływy wszystkie główne są do szamba, będą przygotowane. Jak będzie szambo, to wtedy się to przyłączy. O. A tam robią na górę halobloki. Jeszcze sporo roboty, ale dają radę. Jak na sobotę zostało nam im 3 godzinki pracy. Ja idę na siłownię, też pokażę wam parę rzeczy, muszę zmienić na siłowni, żebyście zobaczyli, jak to będzie wyglądało. Czyli tutaj przestał kuć, to później przyjdę, jak będzie przerwa, nagram wam, bo teraz nie chcę tam przeszkadzać, bo jak tam podejdę, to przestanie kuć. A jak coś spierdoli, to muszę naprawić. Więc zmiana w wodzie, jeśli chodzi w doprowadzeniu wody. Kontynuacja oczywiście apartamentów, które później wam pokażę. Siłownia na razie wygląda w ten sposób. O. Tak jest. Matę ma bieżnie, może sobie chodzić. Mamy też już schody działają. Są specjalnie tutaj przesunięte, żeby sobie podłączyć można było do prądu. Pokażę wam światło za mną. Pamiętajcie, są 2 kolory światła. Tak. A teraz dzisiaj to połączę, żeby było niebiesko-żółte, w każdym było takie same. Będzie to fajnie wyglądało, zobaczcie. Przyjrzyjcie się jeszcze raz. Niebieskie, żółte, niebieskie. A zrobimy takie połączenie. Słuchajcie, mój pomysł nie był idealny,
ponieważ zabrakło nam tutaj troszeczkę. Tu jest już równo, czyli żółto-niebieskie. Ale co zatem uzyskaliśmy? Troszeczkę takie bardziej stonowane światło, bardziej przyjazne dla oczu. Zajęło mi to z 1,5 godziny przerabianie tego, ale przynajmniej inni mogli trochę popracować. Chodźcie, teraz pokażę Wam, jak na budowie zmiany i co tam robią, ponieważ trochę to ładnie wygląda. Tutaj zaczęliśmy malować primerem, tutaj już drugie pomieszczenie. Na górze przygotowują do robienia sufitu łazienki. Zaraz Wam to pokażę, ale najpierw pójdziemy tutaj. Tutaj pomieszczenie, można powiedzieć, jest przygotowane do położenia płytek. Prawie. Łazienka do zrobienia oczywiście, ale tu będą płytki, więc tutaj nie używaliśmy primera. Tutaj ostatnia faza cementowania, szlafrowania. Tu trochę głośniej. Szeruję. O, bardzo ładnie. Zostało to tutaj do zrobienia, szlafrowania. Ta część też skończona. Ta część też. Tu z dwóch stron. Tutaj też już położony neutralizer. Czekamy na primera, ale to już w poniedziałek. Dzisiaj zostały mi 2 godziny pracy. Ostatnie 2 godziny pracy i na imprezę pewnie, bo sobota. Pójdziemy na górę, jakie zmiany, bo tam największe zmiany. Tu mamy takie, przez to, że tutaj jeszcze nie wyrównaliśmy, nie nasypaliśmy, to tutaj mają tymczasowy most na górę. Więc idziemy. Co tu się dzieje, powiedzcie mi. Tam spawają. A tutaj widzicie, jest łazieneczka jedna. Pokoik. Idziemy dalej. Tutaj widzicie, przygotowują, będą robić okno i drzwi. A potem jeszcze łazienka. Dach łazienki, a na łazience będzie, tam będzie około metra zostanie. O. They're doing the beaming A? for the second bed. Ja. The second. Tutaj, słuchajcie, normalnie będą wylewać cement, zrobią zbrojenie i wylewać cement. I będziecie mieli po prostu tam jedno łóżko na tym, na około 1,20 m wysokości. Tutaj kończą, jeszcze zostało im troszeczkę holobloków. Na tej wysokości będzie łóżko. No popatrzcie się, jak będzie wyglądała siłownia stąd. Nie wiem, czy widać. Ale jak światło jest zapalone, to wszystko ładnie widać. Każdy, kto trenuje. Tyle, nie będziemy mi tu przeszkadzać. Jeszcze wam tylko pokażę, jak tutaj robią to zbrojenie. Powoli apartamenty zaczynają wyglądać. Very nice. Powiem szczerze, że nie wiem jak to jest, ale jak my pilnujemy, no to wszyscy pracują. Wiadomo, jedni wolniej, drudzy szybciej. Ogólnie przy tej temperaturze oni nie mogą szybciej pracować. Ja chyba przed wyjazdem jeszcze ustawię jakąś kamerę tutaj, żeby mieć na to wszystko podgląd. Ale mi się wydaje, że wiecie, tam Agnes pilnuje ich i widać, że dobrze pracują. Zobaczcie, tutaj wykopanie dołu to naprawdę jest sztuka tutaj. Myślałem, że będziemy formę zdejmować, ale jeszcze parę z 10 cm. Tutaj jest cały wykopany.
No musimy tak zrobić, jeśli chcemy tutaj, wiecie, zabezpieczyć to. Tutaj też. I tam jeszcze jeden. Razem 4 otwory. Właśnie na to wzmocnienie tego płotu. Ale to nie wszystko, bo tak naprawdę po całości ten płot tutaj będzie musiał być wzmocniony z tej strony, żebyśmy ten teren wyrównali. A czego to wina? Kogo to wina? No oczywiście tych osób, które zaczęły budować i nas oszukały, że najpierw nie wyrównali terenu, tylko zaczęli robić fundamenty i dosypywać. Ale to nie jest duży koszt, powiem wam, bo na tą część, żeby tutaj to wyrównać, gdzieś będzie nas kosztowało około 2,5 tysiąca złotych maksymalnie. Więc, a to jest bardzo duża część, więc liczę, że całość, może oczywiście poza tym, że będzie trzeba naprawdę dopłacić za zbrojenie i czas, to całość może nas w 5 tysięcy złotych wyjdzie wyrównanie. Wiecie, żwir, piasek, żeby to wsiąkało. Dlatego mówię, tutaj jeszcze po tym, że będzie pomieszczenie dla pracowników, to tutaj zrobimy jeszcze zbiornik na wodę deszczową. Tak, na wszelki wypadek, że tak powiem. Wszystko idzie pomału do przodu. Widzimy się na koniec roboty, jak będą już wypłaty dostawać. Pieniądze. Dużo dzisiaj w tym tygodniu pieniędzy. Dzień dobry, w nowym dniu z budowy. No dobra, słuchajcie. Zebranie. Bardzo ważny dzień, zebranie dzisiaj. Jesteśmy trochę spóźnieni. Która to jest? 8. Good morning everyone. Ang kabag-on kay kuan. Słuchajcie, jesteśmy już po spotkaniu. Dzisiaj ważny dzień. Ja oczywiście, jak to zwykle, z samego rana jestem ledwo przytomny, mimo że wstałem 1,5 godziny temu. To czekamy na Ready Mix, aż przyjedzie pompa i cement, żebyśmy zaczęli wylewać basen. A w tej chwili przygotowują się tam za moimi plecami, nasypują piasek do worków i noszą worki. Worki po cemencie są bardzo dobre do transportu piasku. W jednym miejscu nasypują piasek do worków, a potem noszą. Więc tak to mniej więcej wychodzi. Jesteśmy troszeczkę, wiecie, boimy się, że zacznie padać. To jest największy problem może być. I widzicie, no wszyscy pracownicy jak się wzięli do noszenia piasku, to zaraz piasek będzie na miejscu, tak? Ten piasek, to musimy wszystko przenieść tutaj bliżej basenu, żeby później tego nie robić, żebyśmy mogli zalać basen. No mam nadzieję, że dzisiaj misja się uda i wszystko będzie cacy. Podejdę sobie bliżej, żeby wam pokazać. Trochę piasku nam zostało. Tu też jest piasek. O. Kilka dni leżał, więc jest twardy. A jak basen wygląda? No i oczywiście 4 pracuje przy płocie na razie. Później najwyżej będziemy potrzebowali, to ich przeniesiemy na basen. Ale w tym momencie czekamy tutaj. Ramon jeszcze sprawdza szczegóły i przygotowuje, jeśli czegoś by brakowało. Prawda? Ogólnie wygląda wszystko ładnie. Najgorsze jest to, że Ready Mix nie powiedział, o której przyjadą. Powiedzieli, że rano. Dzwonimy do nich, będą nas update'ować. No słuchajcie, Filipiny po prostu. Powinni już być. O 8 rano powinna przyjechać pompa, betoniarki, powinniśmy zacząć wylewać. 8:20. A jest godzina 8, no dobra, jest 8:15. Dzwonimy do nich, oni mówią, no przygotowujemy się. Średnio przyjeżdżają około 10, a o 10 może zacząć padać. A to będzie strasznie słabe, jeśli zacznie padać. Betoniarka ma przyjechać tutaj, znaczy betoniarka, pompa, tutaj stanie i podobno ma 26-27 metrów długości ten jej wąż. Powinno starczyć na wylanie całości. 21 metrów sześciennych to jest, żeby wam nie skłamać, jakieś 2 godziny roboty. Chyba nie więcej. I potem od razu będziemy plastrować ściany. Tak, od razu przygotowuję piasek na plastrowanie ścian.
Mam nadzieję, że się wszystko uda. Gorzej jak przyjadą i zacznie lać. Będzie praca w deszczu. Tutaj jeszcze Reggie podwójnie zabezpiecza main drainage. Jeden i drugi. Elektryczan sprawdza, czy na pewno w dobrym miejscu są światła, gdy elektryka jest rozprowadzona, żeby nie było żadnej pomyłki, no bo każda pomyłka może nas kosztować w chuj roboty. Więc podwójne sprawdzanie to podstawa. Tam kopią dalej dół, jeśli chodzi o ogrodzenie od strony Briana. Zdjęli oczywiście formy i będzie ustawianie dzisiaj prawdopodobnie halobloków albo robienie podstaw dla tych wsporników. 4 wsporniki. Pompa przyjechała. Taki samochodzik to pompa. Czekamy na cement. O, i zaczęło kropić. Niedobrze, niedobrze. Jak widzicie, piasek jest przyniesiony. Trochę poprzynosili tego piasku. Czekamy na betoniarki, powiem wam. Betoniarki. Betoniarki przyjadą, to będą na razie samochód musi się rozstawić, wjechać tutaj. Tak to wygląda z góry. Większość cementu jest polana, ale zaczęło kropić. Boję się, że zacznie lać. Raz, dwa, 3 wysięgniki. No jestem ciekawy, czy starczy tam do końca. Może być ciężko. Co on tam kuje? Jestem bardzo ciekawy. Co on tam kuje? A, będzie wkuwał ten, żeby nie było widać tych, bo są nierówno. Rurek z elektryką. To gniazdka. Podwójnie zabezpieczone, jeden i drugi main drainage. No wszystko działa. Jerlin tutaj przyszła na budowę. Wszyscy są podekscytowani i bardzo skupieni dzisiaj, żeby się wszystko udało. Tutaj kuja niesie zbrojenie na słup, na podstawę. To chyba jeszcze jedno muszą zrobić. Czyli zbrojenia są pospawane i powiązane. A, ma 4 takie wysięgniki. Widzicie, jeden samochód obsługują 3 osoby. O, zaraz zawadzi, kurde, w apartamenty. Tutaj na dole, nie wiem czy widzicie, kuja steruje tym. Oho. Dobry sprzęt. Wynajęcie takiego na wypompowanie 20 m3 11 000 peso. Powinno dać radę. Mam taką nadzieję, bo tu jest 16 plus 10, jakieś 26 metrów. Dobrze. Pięknie. Tam ostatnio zalewałeś. I jedziemy na nasz basenik. Ważny moment, naprawdę. Jestem bardzo podekscytowany, słuchajcie. Na luzie, kurde, panie. To ze 30 metrów ma. Popatrzcie się, gdzie basen, a gdzie tu jeszcze tyle. W totalnym luzie. Tutaj się prostuje bardziej. No i teraz tamto musi pójść w dół. Ten się wyprostuje. Pytanie, czy tamten pójdzie w dół. No na styk, popatrzcie się. Jeszcze z 5 metrów. Tak to tutaj wygląda. Ale jak się ta szoferka trzęsie, bo to powiem wam, dźwignia jest w cholerę. Dźwignia, powiem wam, że jest duża teraz. Żeby się samochód nie przewalił. Wiatru za dużego nie ma. Czekamy na ready mix, na cement. Tutaj kończymy gniazdka na balkonach. Tak, żebyście mieli wystarczającą dużą ilość gniazdek, żeby nie było problemu z ładowaniem telefonu gdziekolwiek. O, tutaj jeszcze musimy trochę powiercić. O. No trochę będzie trzeba wywiercić. Przez to, że nie w odpowiednim miejscu wyszły rurki na prąd. Ale ogólnie idzie dobrze. Tu jeszcze końcówka czyszczenia basenu. Prawda?
Wszyscy dzisiaj są bardzo, bardzo skupieni i myślą o pracy. Tutaj zdejmują formy z ostatnich filarów. Jeszcze przygotowują grunt pod zalanie. Możliwe, że zużyjemy trochę cementu tutaj, jak wystarczy, jeśli zdążą przygotować. Tak, tutaj muszą robić te wzmocnienia na oko. Na oko, jak chłop w szpitalu umarł. Tutaj jest tak samo. Ciężka praca, kurczę. Przyjechała betoniarka i już wylewamy. Słuchajcie, tutaj kuja nagrywa. O, tutaj Jelin też nagrywa. Zaraz będzie pierwsze wylanie. Idziemy zobaczyć, jak to z góry wygląda. Jestem bardzo ciekawy, jak to będzie z góry wyglądało. No, prawie się położyła, popatrzcie. Tam się prawie położyła. O. Mamy wibrator. Tutaj jeszcze rozrabiają wstępnie cement, żeby lepiej się trzymał ten ready mix na naszych fundamentach. Zobaczcie, jak on tam polewa. To jest głównie cement z wodą, ale tylko po fundamentach leje. Tak, żeby był bardziej lepki do tego. No i zaczęło się. Leje się. Cement jest specjalny właśnie do basenów, wodoodporny. On jest droższy ponad 1000 peso niż normalny cement. Ja tam nie mogę za bardzo zobaczyć w dół. Najważniejsze się zaczęło. Dobrze, że mają buty. Widzicie, jeden trzyma. Będzie to utrudnione, będzie musiał go dawać góra-dół. Widzicie, jest to problematyczne. Pokażę wam z bliskiej odległości. Przez te wzmocnienia będzie to troszeczkę utrudnione. Dobra, pierwsza część zrobiona. Troszeczkę. O. Żeby mi tylko main drainage'a nie zalali. Muszą wibrator uruchomić. Z gotowym betonem to raz, dwa to idzie. To jest takie małe utrudnienie, ponieważ tutaj jest w dole i czasami nie widzi, prawda? Kiedy trzeba zatrzymać. Podejdź. Nasze pieniądze idą w basen. I tam widzicie, że od razu układa. Problem jest z wibratorem. Najczęściej popsute urządzenie na Filipinach. No, idzie. Dobrze im idzie. Kamienie, beton.
No i najważniejsze, że jeszcze nie pada i mam nadzieję, że nie będzie padało do końca dnia. Wtedy będzie najlepsza opcja. To trochę zastygnie, a woda z deszczu zaleje i utwardzi beton. To jest dla nas bardzo ważne. Teraz jest kwestia podgrzania tego i włożenia w ścianę, żeby nie było ich widać. Jestem bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądało. Udało się! Mikser, wibrator zaczął działać. Dół wylany, teraz najważniejsze, czyli ten spadek. Nowe buty, jeśli chodzi o takie buty gumowce, płacimy 399 peso. Najpierw leje, widzicie, po fundamentach. Ten tutaj zalewa. Macie troszeczkę ciężkiej pracy z bliska, słuchajcie. Głośno jest, mam nadzieję, że mikrofon pomaga w tym. Tamta część jest najważniejsza, ten spadek. Prawie cały basen gotowy. Najważniejsza część zostawi znowu na końcu. Tutaj widzicie, będzie miejsce do siedzenia i będą dwa stoliki tutaj. Jeden, drugi tam. Tak to trochę słabo wymierzyłem chyba. A ta część wygląda tak. Bardzo ładnie. Mamy dobry czas, bo jest godzina 11. Tak naprawdę zajęło im to niecałą godzinę. A i w jednej ciężarówce mieści się 8 metrów sześciennych. To jest druga ciężarówka. Koniec cementu, czyli mamy w tej chwili 16 metrów. 16 metrów, tutaj zostało powiedzmy 4, to powinno wystarczyć. W tym momencie mamy 16 metrów sześciennych i kolejna ciężarówka. Kuja tutaj na radiu podaje, że potrzebujemy, no i tylko 4 metry tutaj wylejemy. Nawet będzie troszeczkę więcej. Zastanawiamy się, czy miksować to, co zostało, czyli okazało się, że 7 metrów sześciennych jest. Nie wiem, dlaczego Volume podają 8, a jest 7 metrów w jednej betoniarce. Czyli teraz czy zmiksować 6, czy mniej. Wiecie, każdy metr sześcienny, cubic meter, to jest prawie 5000 peso. Więc to bardzo ważne jest, czy zmiksować jeden mniej, czy nie. Tak nam oddadzą po prostu pieniądze i będzie taniej. Wiecie, całość tego wylewania tutaj podłogi to jest 110 tysięcy peso, czyli jakieś, nie wiem, z 7000 złotych, żeby wam nie skłamać. 7 z groszami. 7800. Tam mają przerwę, bo czekamy na Ready Mix, aż przyjedzie betoniarka. A tutaj próbują połączyć słupy. Ręczna robota, tu widzicie, już jeden stoi. Tak będzie wyglądał. Taki wspornik, prawda? O. I tego to tam można już zalać nawet. Trochę tam jeszcze kamień trzeba dosypać i będzie cacy. Zaczyna mocniej padać. Niedobrze, niedobrze. A wiecie, pokazywała mi aplikacja, że dzisiaj to ma padać cały dzień. Od 10 w górę. Myślałem, że to skończymy do godziny 10 i będą mogli cementować ściany, bo dzisiaj musimy jeszcze wycementować ściany. Ile się da, tak naprawdę całość najlepiej zalać już ten. Po to przygotowane jest piasek i beton tam.
Widzicie, schnąć będzie dłużej przez to, że pada, ale to dobrze dla betonu. Przyjechał dudkowski frajer z wielkich snów. Nalepki, uśmiech na słodycz pustych słów. Myślał tu postawię swój cholerny raj, a wbił go w bagno ten filipiński kraj. Kasa lała się strumieniem w piach i pył. Majster z uśmiechem z jego marzeń kpił. Został fundamentem krzywym jak ich rząd, więc wkurwiony w sieci zrobił własny sąd. Hej Filipiny, wasz jebany raj, gdzie zaprawdę Dudkowskiemu grozi kraty z kraj. 12 lat za parę gorzkich zdań, a skurwysyny w wilach liczą skradziony hajs. Napisał wprost jak wydymali go, ostrzeg innych, uważajcie, to jest dno. Myślał, że sumienie ruszy w kimś na dnie, a ruszyła tylko prawnicza gnida w tle. Przyszli z papierem, śmiali mu się w nos. Za cyberliber masz tu w dupę cios. Brawo dla bogatych, dla ofiary sznur. Witamy w dżungli, tu panuje szczur. Hej Filipiny, wasz jebany raj, gdzie zaprawdę Dudkowskiemu grozi kraty z kraj. 12 lat za parę gorzkich zdań, a skurwysyny w wilach liczą skradziony hajs. Mówią perła orientu, ja mówię rdza i brud. Gdzie obcokrajowiec to jest chodzący cud. Do skubania, do zniszczenia go, a jak się postawi, to go zgniecie zło. Policja, sądy, cały ten ich cyrk. Tańczy jak zagram, oszusta sprytny smyk. Michał Dudkowski poznał prawdę tą, że raj ma... Przyjechał ostatni ready mix. Jeszcze miesza. Ile tam zobaczyć, jak to robią. Tam ważniejsze niż tutaj. O, walczą w 4, w 5. Jeden mikser, a 2 te. Najważniejszy moment, bo to jest najtrudniejsze. Słuchajcie, najtrudniejsza część zalana. Tutaj pilnujemy, czy na pewno nie wychodzi gdzieś tam dołem, ale wychodzi, że jest ok. Wszyscy się obawiali właśnie o to, że gdzieś tam coś będzie u dołu. Ciężka praca, powiem wam. Zerlin też nagrywa. Słuchajcie, tą część skończyliśmy. Teraz jest faza wygładzania tego wszystkiego i wybierania, żeby było równo pod sznureczek. A zostało nam troszeczkę cementu, to go sobie zużyjemy tam na 2 posty, które są gotowe przy ogrodzeniu. Żeby tylko podstawy zalać, prawda? No i mamy godzinę 11:51. Mat właśnie skończył lekcję i zaraz skończą to i będzie przerwa. I po przerwie zaczną plastrować ściany, żeby ten cement związał się nowy ze ścianami razem. Gamay na lang ko rin din. Gamay na lang. Mało to mało, a ten jest gotowy czy nie? Do zalewania. Podstawa chyba jest gotowa. Tak, tutaj też mogą zalać. Dobra, to będziemy mieli przynajmniej troszeczkę rozdrabiania mniej. A tutaj to w ogóle tak zdrowo zrobią to. To już się nie ruszy za cholerę. Słuchajcie, to już jest zapłacone i rozrobione, więc możemy sobie zrobić z tym, co chcemy. O. O. Idzie. I pompuje. No, pięknie. Jakby ktoś się pytał, to cementu nie oszczędzamy tutaj ready mixa. Pozostałe nie są gotowe, więc nie możemy zalać. Troszeczkę tam straciliśmy, pewnie z 2000 albo coś.
Ale no życie. Takie jest życie na budowie. Dzisiaj bardzo, bardzo ciekawy dzień, ale też nie jest taki strasznie ciężki. A jeszcze ogólnie, przez to, że jest puring, to mają w gratisie od nas obiadek. Więc teraz będziemy godzinkę gotować obiadek. Jest po przerwie i zaczął padać deszcz. Co jest bardzo, bardzo niedobre. It's not good, yeah? There's a lot of water already there. I know. I tell it's like that. I tell it start rain 10. It's good it start rain 1. Słuchajcie, więc mamy basen. Ale najgorsze jest to, że po prostu ten cement jeszcze nie zaschł wystarczająco. Jest przejebana sprawa, powiem wam. A tutaj z tym nic nie zrobimy. Jak będzie za dużo, najwyżej wypompujemy tą wodę. Mówiłem, że tak będzie, bo pogoda czasami kłamie. No pomyliła się o parę godzin tak naprawdę. Widzicie, plastrują ściany dookoła. Zmieniłem kamerę, żeby nie zamokła mi. A teraz nie wiadomo, kiedy przestanie padać. Bo ci, co nie wiedzą, to idzie taki mały tajfun. Ale będzie tak wolno przechodził przez nas, że po prostu będzie więcej deszczu niż wiatru, bo on tam ma, to będzie jakby tropikalna dygresja, czy coś tam się nazywa, dopiero będzie super tajfunem, jak przejdzie przez Filipiny. Więc wszystko robią na mokro. Lipa straszna, powiem wam. Ale widzicie, mamy dobrą ekipę, bo pracują w deszczu. Jak trzeba, to pracują. Tym bardziej, że no tu jest akurat bezpiecznie, wiecie, tam na górze by pewnie nie pracowali, ale tutaj pracują. A jak zaczynaliśmy robotę, no to jakikolwiek deszczyk, nawet w bezpiecznym miejscu nie chcieli pracować. Ale tam ci się powykruszali, zostali tylko ci, co są... No zależy im na tym, żeby nam się wszystko udało. Tak naprawdę. Takie jest moje skromne zdanie. Tutaj sposób, wiecie, zabezpieczenia, żeby nie padało na cement. Jakoś sobie poradzimy, słuchajcie. Robota w ciężkich warunkach. Rozkładamy płachtę, żeby troszeczkę zabezpieczyć przed tym. Ale tam woda przesiąka, jestem ciekawy, co z tego wyjdzie. Niby cement wodoodporny, no ale trochę za szybko. Tutaj widzicie, sypię cementem, żeby trochę wysuszyć. Przez to, że jest za dużo wody. Mała lipa, mała lipa. A prognozy podają, że będzie padało przez 24 godziny. A jak się utrzyma tak, za 2 godzinki, to będę musiał wziąć szpadel i pójść usunąć rzekę z naszej drogi. No, radzimy sobie czymś takim na razie. Okładamy dookoła, żeby można było zrobić ściany. Co nie zmienia faktu, że i tak wszyscy będą mokrzy przez deszcz, a tutaj mamy basen już prawie gotowy. No, pech chciał, żeby akurat tajfun przechodził. O. To jest dobre rozwiązanie. No i jeszcze do tego wszystkiego popsuł nam się pasek w mikserze cementu. Że Agnes pojechała właśnie kupić pasek. Ale stamtąd będziemy musieli wodę wybierać z tej części głębokiej. Mikser naprawiony. Ale wygląda to słabo. Jest godzina 15 i jeszcze bardzo, bardzo dużo roboty. Słuchajcie, koniec pracy na dzisiaj. Jest zaplastrowany dół. Pracownicy są mokrzy i chcą wcześniej iść do domu, więc ich zwolnimy godzinę wcześniej. No tutaj jest troszeczkę wody, ale jest ten zrobione. No, jutro będziemy kontynuować, w tej chwili wszyscy się myją, więc idziemy właśnie zrobić spotkanie, no i zadecydowali, że idą dzisiaj wcześniej, znaczy zapytali, czy mogą, więc puszczamy ich wcześniej po prostu. Zakończony dzisiaj plan na dzisiaj, trochę wcześniej poszli, o coś tam brudni jesteście. Chciałem wam powiedzieć, że właśnie rozmawiałem z formanem, tutaj z głównymi pracownikami
Powiedzieli, że skończymy do końca marca, więc może będzie prima aprilis i 1 kwietnia się otworzymy. Zobaczymy, no. Na pewno będzie do końca stycznia zostaje 20 pracowników i później powiedziałem, że się kasa kończy i zostaje tylko 6, może 7 najlepszych, którzy będą robić wykończeniówkę. Taki jest plan. Więc to dzisiaj na wszystko. Zostawcie łapkę w górę i widzimy się jutro. Dzień dobry w nowym dniu z budowy. Dzisiaj troszeczkę pospałem, jest godzina 9. Dalej jeszcze ten tajfun przechodzi, pada nam troszeczkę. Pokażę wam, co się stało z basenem. No bo na basenie mamy już basen, można powiedzieć, ready, gotowy do pływania przez ten malutki cyklonik. Good morning! A nasze wylewanie wczorajsze wygląda w ten sposób. O tak, bardzo ładnie wygląda. No nie tak super ładnie. Tutaj jak widzicie ten spadek wody jest, no żeby wam nie skłamać, ponad kostki. Połowę, powiedzmy, można powiedzieć, przedramienia. Tutaj Ramon zalepia te różnice. Tam jeszcze nawet zbrojenie wystaje. Później będziemy stąd wodę wybierać, żeby zaplastrować całość. No wody jest z 15 cm. Więc tak to wygląda. Zdjęliśmy to, zdejmujemy to. Dzisiaj jest mało mniej pracowników, bo jest chyba 13, więc trochę mniej będą wolniej prace szły, ale ma podobno przestać padać po przerwie, czyli koło 13 już ma nie padać, więc zaczniemy wylewać stąd wodę i działać. Tam też przygotowują zbrojenie pod zrobienie łóżka na łazience. Jesteśmy po przerwie, 10:15. Paru pracowników nie przyszło, chce przyjść jak przestanie padać. I teraz wyciągamy rusztowania, ten taki parkour, co pilnowały te. Trochę to waży, powiem wam. Tutaj Ramon dalej kontynuuje plastrowanie tego skosu. I tak na tym będą płytki, więc to nie będzie jakoś specjalnie widoczne. I tutaj. No jest to. Nie jest to lekkie. Dadzą radę czy nie? Kuja! He needs help. O właśnie. Widzicie? 5 osób łatwiej. Udało się. No a Jimar kontynuuje plastrowanie tej ściany tutaj. Boki będą zaokrąglone. Troszeczkę zrobimy okrągłości w hotelu, żeby... Przepraszam, w resorcie. Nawet nie mogę tego nazwać resortem. To będzie Duduś Residence, to będzie się nazywało. 6 apartamentów, później 12. To wtedy już będzie można to nazwać czymś więcej, ale ze względów prawnych chyba cały czas zostanie Residence. Uznaliśmy z Jelin, że te 6 apartamentów małych będzie moje, na moje nazwisko, bo jest na moje nazwisko, te wszystkie budynki są na moje, ale te apartamenty już te duże tam zrobimy na Jelin nazwisko. Wiecie, jak to jest na Filipinach. Później was będę update'ował, jak będzie coś ciekawego na budowie. Na budowie po tajfunie. Jordan, how to use that? No i flag only. Let's first put to the water. Cały dzień myśleli, jak wypompować wodę. Wiaderkami im słabo szło. To kupiliśmy pompę. Bo... Your worker, the same money. Aha. Słuchajcie, bo przyjechał jakiś koleś i chciał nam wypożyczyć pompę. Powiedział 2000 peso za wypompowanie. Ja się zaśmiałem po prostu. Nie to, że w twarz, bo mi dopiero przekazali to. Pojechaliśmy kupić pompę i z głowy. A ciśnienie jest dobre. Są ci normalnie cena takiej pompy 12 000 peso. Słuchajcie, no i tutaj plastrują cały czas.
Zostało im jeszcze 3,5 godziny pracy. Więc sporo roboty. Do końca tygodnia może zdążą. Zobaczymy. Dużo cementu i sporo roboty. A woda znika w oczach. Tu podlewamy nasz płotek. Już kilka centymetrów mniej. Sporo deszczu, sporo. Musimy to jakoś zabezpieczyć, bo wiatr to zrzucił. A ja muszę tam wejść i to włożyć. Ciekawie to będzie z tymi Filipińczykami praca, powiem wam. Przed chwilą okazało się, sprawdziłem zbiornik po tym tajfunie, cyklonie, gdzie padało ponad 24 godziny. I zbiornik nasz na wodę jest pusty. Tylko dlaczego ja to muszę sprawdzać? Dlaczego oni się nie kapnęli o tym? Woda prawie wypompowana, więc się można wkurzyć. Wszystko trzeba robić samemu, bo oni nie wpadną na to. Matt trenuje na bieżni. Mam dzieciaków sportowców. Wolniej, wolniej. Jak to fajnie mieć własną siłownię, a wy się pytacie, po co taka duża siłownia w takim małym resorcie? Dla siebie, nie dla was. Ale wpuszczę, jak wynajmiecie pokój. Bez problemu. Basen, po co taki duży basen? No lubię pływać po prostu. Wiecie, siłownia, basen to są dwie podstawowe rzeczy. Więc jakby ktoś się pytał, to ja to buduję dla siebie. A przy okazji, jak ktoś przyjedzie na piwko czy coś innego, to wiecie. To będą pokoiki, prawda? No a tamto, te 6 pokoi, no będzie tak naprawdę głównie po to, żeby mieć, powiedzmy, płynność finansową. Jak będzie low season, chociaż nie wiem dlaczego miał być low season, to widzicie, że cały czas jest ładnie. Tajfun przechodzi, 2 dni i tajfunu nie ma. Chociaż pierwsze 3 tygodnie, jak przyjechaliśmy na Filipiny w sierpniu, no to było pochmurnie. Ale to wiecie, na jednej wyspie jest pochmurnie, a na innej nie jest pochmurnie. Więc to wszystko jest kwestia czasu. Teraz też zaczyna kropić. Ale taki ciepły deszczyk to sama przyjemność. Więc wiecie, jak to jest. No i tak, żeby kontynuuję. Na long stay, jak ktoś przyjeżdża i podpisuje umowę na rok czasu, no to masz przynajmniej, oczywiście dużo taniej, masz przynajmniej płynność, że ktoś ci będzie płacił i w momencie, kiedy nie będą wynajmowane te, będziemy mogli utrzymać i czystość, i standard, i restaurację, żeby nie zwalniać pracowników, żeby nie było jakiejś tam rotacji. Wiadomo, zawsze będzie przy tej ilości pracowników, bo planujemy około 10 pracowników wstępnie. Może jak będzie potrzeba, to będzie więcej, ale biznesplan jest zrobiony na 9 do 11, prawda? Chyba na 11 zrobiłem, z czego w tym 11 jest 3 ochroniarzy pracujących na zmianę po 12 godzin. Największy problem to będę musiał zatrudnić nauczyciela i nauczyć po prostu, żeby zaoszczędzić tak naprawdę na pensjach, to weźmiemy po prostu Filipińczyków, którzy nie umieją angielskiego i ich przeszkolimy. Taki jest mój cichy plan. Tak samo robię w Polsce, prawda? Biorę osoby, które chcą się uczyć, chcą zdobywać doświadczenie, ale za to jest ta, powiedzmy, mniejsza pensja. Coś za coś. Tutaj w ogóle tak naprawdę cały czas chodzimy, pytamy się po tych resortach, hotelach, ile oni zarabiają. Wszyscy zarabiają tyle samo. Czy to kurde jest 5-gwiazdkowy resort, czy to jest, wiecie, 2-gwiazdkowy, 1-gwiazdkowy. Wszyscy zarabiają bardzo podobnie. 400 do 500 peso za dzień. I to w turystycznych miejscach. Oczywiście do tego dochodzą napiwki i jedzenie, tak? I nocleg bardzo często. Dlatego chcę, żeby u nas połowa pracowników będzie cały czas w resorcie i po prostu się wymieniała. Jedni będą spać, inni pracować. Koniec dnia na budowie dzisiaj, panie i panowie. Sprzątanie. O, właśnie Kadong zabiera, chowa sprzęt. O, jak tam budowa? Cleaning time now. You tell Agnes if she Ag,
Ag, atong pump, ibalik ra dito ang pump, water pump. Dito sa kuan. Sa balay. Vending machine oh. Ay, nang record ko. Dobra, słuchajcie. Sprzątamy. Ay, nang record ka. Na tyle zostało być przygotowane jeszcze, można powiedzieć, te plastrowanie, ale jeszcze sporo. Tu trochę wody zostało, zobaczymy co jutro z tym będzie. Tam już czekuja kończy z łączenie. No, przyszły tydzień będzie dużo zmian. Teraz musimy to wyplastrować, więc będzie mała różnica w widoczności, ale jak płytki zamówimy i będą kładzone, to już będzie cac. Tak basenik z bliska. Sako. Iposo ng mga sako para malinis nyo. Więc z tego miejsca z wami się żegnam, bo mówię dzisiaj nic ciekawego. Wasze zdrowie. Najważniejsze jest wylane i pojutrze możliwe, że skończą plastrować. Więc widzimy się rano. Do zobaczenia. Dzień dobry z ostatniego dnia już na budowie w tym odcinku. Za 2 minuty zaczynamy zebranie. Wszyscy już czekają. Jest bardzo fajnie. Musimy ustalić, co dzisiaj będziemy robić. No będą kontynuować plastrowanie. Nie padało, więc jest cacy. O, nawet Jelin nagrywa. Więc widzimy się po zebraniu. Zebrania nie nagrywam, bo jest tajne. Jeszcze trwa, ale najważniejsze zostało powiedziane. Zostali pracownicy przydzieleni do basenu. Jeśli chodzi o basen, mamy 5 osób przydzielonych do plastrowania ścian. Wody już nie ma. Tak naprawdę w tej części głębokiej. Jedna osoba będzie kończyła malowanie i skim coating w restauracji. 5 osób będzie tutaj kontynuowało plastrowanie. Kilka osób będzie robiło tam BIM i kończyło apartamenty. No i to tyle. No i oczywiście 4 osoby na ogrodzeniu. I widzimy się, jak coś zrobią ciekawego, bo wczoraj widzieliście dużo. Tutaj nie wiem, czy widzieliście. Gniazdka już są dla Was zrobione, jakbyście chcieli sobie ładować telefon pływając w basenie. Tak, każdy balkon ma gniazdko, żeby można było na zewnątrz sobie coś podłączyć. I będziemy niedługo zaczynać robić sufit podwieszany tutaj, tak żeby tego BIM-u nie było widać. A więc pomalutku wszystko idzie do przodu. Też ze względu na to, że zapchał nam się przez liście ten tank z wodą deszczową, taką powiedziałem, żeby wstawili takie screeny, żeby liście tam nie wpadały, tylko żeby zostawały. No i co jakiś czas będzie trzeba wejść na górę i tak naprawdę wybrać te liście. Nie wiem, jak tam liście wpadają i skąd, ale może jak wieje, to z tamtych drzew gdzieś, bo ogólnie drzew tutaj dookoła nie ma. Też jeśli chodzi o palmy, to ustaliliśmy właśnie z Jelin wstępnie na razie, że posadzimy tutaj 6 palm, ale tych olejowych, nie z kokosami, tak? One są takie, nie są aż tak wysoko, nie rosną i są ogólnie, mi się bardziej podobają. A też są palmami, tak? Oil palm to się nazywa. One są, wiecie, takie do wysokości rosną tak naprawdę restauracji. Więc widzimy się później, jak coś zrobią. Mamy oczywiście środę, dzień każdego mężczyzny, a piątek to dzień każdej kobiety, tak? Więc tak to wygląda. My musimy jechać parę spraw pozałatwić dzisiaj do Domagetę. Wczoraj Wam to dużo nie nagrywałem odnośnie ogrodzenia naszego, ponieważ większość, 3 z 4 pracowników robiło basen. Więc tak, tutaj jeszcze jest do zrobienia zbrojenie. Tu już jest skończone, trzeba formy przygotować. Tutaj też jest skończone, trzeba formy przygotować. Łącznie 4. Tak. No i tam też jest skończone. Tak, to co widać. Więc formy i jedziemy z haloblokami. Ale najpierw trzeba to zalać. Czyli formy, wylewanie i będzie można jechać dalej. Mam nadzieję, że dzisiaj skończą.
Znaczy zaleją te. Wtedy skończymy przed przyjazdem Briana. A jak nie, to jak zwykle poślizgi. Poślizgi są wbudowane w budowę, bym powiedział. Jeszcze tam pójdę, wam pokażę raz. O, przygotowują się do pracy, żeby nie było. Powoli, słoneczko nie świeci, prawda? No basen wygląda spoko. Teraz najważniejsze, żeby nie padało. Więc widzimy się później po przerwie, ile zrobili. 2 godziny pracy za nami. Idę zobaczyć, co się wydarzyło. No plastrują dalej. Jak widać, mikser chodzi. Lujna pilnuje. No jakieś postępy widać. Tutaj już widzicie, że wstawili sobie takie podstawki i plastrują do góry. Ale dużo roboty jeszcze, dużo roboty. Tam trzeba tyle tego wrzucić, że głowa mała. Głównie tutaj pracują w tym momencie. 1, 2, 3, 4, 5 plus jeszcze 2 przenosi cały czas beton. To widzicie, jak to robi? No, może dzisiaj na koniec dnia będzie widać jakieś postępy. Jeszcze zostało im 8 minut do przerwy. Pierwsza warstwa. No dzisiaj 2 warstwy powinni skończyć. Ale robota jest w H. My dzisiaj może wreszcie pojedziemy po te płytki. Jeszcze do tego pogoda jest ładna. Tutaj zbrojenie im idzie też jak krew z nosa. Słabo, słabo, powiem wam. I dlaczego jest tutaj tyle wody? Bo powiedziałem dzisiaj Redziemu, żeby zaczął malować. Tak? Oh, nakinaulamig lang Więc isa. troszeczkę coś tam zaczął robić. Widzę, posprzątane jest troszeczkę. I nie wiem, skąd ta woda. Możliwe, że mył tutaj coś. Na razie ten basen z góry. Najlepsza to by była taka maszyna, która, wiecie, wylewa gotowy cement na ściany, ale nie posiadamy takiej maszyny. To wtedy by w jeden dzień to poszło. Ale biorąc pod uwagę, że nie wiem, ile taka maszyna kosztuje. Gdybym wiedział, ile taka maszyna kosztuje, to może bym zainwestował. Chociaż na samym końcu budowy, takie rzeczy to powinno się kupować na samym początku budowy. Ale tak to jest z doświadczeniem. Nabieramy go z czasem. Już jak będziemy budować tamto, to podejmiemy decyzję dużo wcześniej. Tym bardziej, że tamten budynek ma być, no kubaturą ma przewyższyć tak naprawdę i restauracje, i apartamenty. Ma być łącznie 600 metrów kwadratowych. Tutaj mamy 300 i tam, nie, 150. 150, nie, ile mamy? No 200 tutaj mamy, a tam mamy 150. Więc, a tam będziemy mieli 600. Więc tak naprawdę jeśli czegoś będzie trzeba i kupić, no to się kupi od razu, żeby szybciej budowa potrwała. Więc tylko puste wiaderka latają. O. I kolejna. Wczoraj to w ogóle łopatami nabierali. Więc ja idę pracować dalej przed komputerem, a tutaj niech działają. Tutaj na ogrodzeniu robią formy, tam. Tutaj dalej robi jeszcze zbrojenie. Więc jak dobrze pójdzie, to dzisiaj pierwsze zaleją. Dopiero pierwsze 2 godziny pracy, więc nie ma tragedii. Panie i panowie, mamy 15:37, ostatnie 1,5 godziny pracy. Nas nie było na budowie dzisiaj, więc mało nagrywałem. Zobaczmy, co zrobili. Tutaj widzisz, dalej nieskończone. Coś się opierdalają przez to, że nas nie było. Tutaj jeszcze parę trzeba założyć obręczy. Tutaj jest
założone, ale nie wylane do końca. I nie wiem, gdzie są pracownicy. A tutaj jest zalany, ale też nie do końca. Nie wiadomo dlaczego. I tamten nieruszony. Pójdziemy zobaczyć na budowę, gdzie są wszyscy i co robią. Bo jest już po przerwie. Znowu coś popsuli pewnie. Bo widzę, że mikser nie działa. What happened? Where is the employee from the fence? Go there. And Second side? you go outside. Because the water is so low there. Of the irrigation of the... A, problem z wodą. Yeah. Okej. Lily tutaj. Oh, how are you? Can I try? Can I? No. Thank you. Zobaczcie, jak tu wyprostrowane. Powiem wam, że jest dobrze, ale jeszcze 2-3 dni tak naprawdę, żeby to skończyć co najmniej. Tyle, kurde, materiału trzeba, że to głowa mała. Jeśli chodzi o to. Wyjął filtry. Popatrzcie się. Pytanie, dlaczego wyjął filtry? Ale też dzisiaj po połowie dnia dużo osób nie przyszło do pracy. Więc tam będą jeszcze zalewać. Nie było ich, bo byli po drugiej stronie. Mamy problem z wodą. Wody nie ma. Nie ma wody miejskiej, jest za małe ciśnienie. Miejmy nadzieję, że to wszystko jakoś się uda rozwiązać, te problemy. No powiem wam, że problemów ciąg dalszy. Prawdopodobnie skończy się na tym, że będziemy musieli wybudować własną studię. A dzisiaj dostałem wstępną informację, jeszcze nie potwierdzoną, że muszę tu wybudować 100-metrową studnię, akurat około 300 stóp, co jest bardzo, bardzo kosztowne. Poza pompą, rurami i tak dalej, to jest bardzo duży koszt. Mam nadzieję, że się obejdzie bez studni. No co prawda, jak będzie studnia, to by było fajnie, ale 100-metrową studnię robić to jest, kurde, duży koszt. Koniec pracy na dzisiaj, zostało mi jeszcze 5 minut sprzątania. Mało dzisiaj zrobione, dużo pracowników, jakoś tak leniwa. Tak wygląda ściana basenu w tej chwili dookoła. No i swimming pool idzie coraz głębiej, coraz głębiej, coraz głębiej, coraz głębiej. Jeszcze do tego płytki dojdą, więc mam 1,83 m. Tutaj gruntu nie będę miał, mimo że płytki, bo tu jeszcze dojdzie kilka centymetrów, więc na palcach może jedynie. Tak wygląda głęboka część tutaj. No jeszcze 2 dni pracy, żeby to wszystko ładnie zrobić, przygotować podkładanie płytek. Potem na wszelki wypadek zostawię to na miesiąc. Zobaczymy, jak ten cement będzie zsechł, no co najmniej 28 dni. Żeby zobaczyć, czy jeśli będą pęknięcia, nie możemy tym razem położyć płytek, jak będą pęknięcia. Trzeba jeszcze pomalować farbą wodoodporną, więc zajmiemy się po prostu apartamentami i restauracją. Ale wszystko wygląda pomału do przodu. Tylko żeby było więcej pracowników, tak naprawdę, którzy pracują, a nie się obijają. Dzisiaj ostatnią godzinę tak naprawdę czyścili z cementu i z gruzu, i w restauracji, i w apartamentach, i na siłowni, bo od tego plastrowania trzeba to za każdym razem wyczyścić. Tam też troszeczkę było roboty. Właśnie cement przyjechał. Jaki to cement w ogóle? Jenny mówiła, że zamówiła lepszy. Lepszy cement. Lepszy czy nie lepszy? A, Portland. No dobra. Dziurę zrobiłem w kładce. O, tutaj. Za ciężki jestem. Dobra, zamówiliśmy inny trochę cement, który szybciej schnie. Bo ten ostatnio 28 dni, ten trochę szybciej będzie sechł. Meeting, Jerlin chora, więc tylko ja z Agnes. Też nie ma Furmana, bo zrobił sobie wolne. Więc tyle na dzisiaj. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku, już połączonym z grudniem.
ostatnim, kiedy będziemy na miejscu. Więc trzymajcie się. Przyjechał Dudkowski frajer z wielkich snów. Nalepki, uśmiech na słodycz pustych słów. Myślał tu postawię swój cholerny raj, a wbił go w bagno ten filipiński kraj.